Cześć, z tej strony Kamil Tarczyński. Witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Just No Code. Dzisiaj poruszymy sobie bardzo ciekawy temat z perspektywy firm, pracowników czy tych z Was, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z no-code, chcą się dowiedzieć, jak to działa. Mianowicie porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, kim tak de facto jest no-code developer. Porozmawiamy sobie o tym, jakie role możemy wyszczególnić, jak w właśnie byciu no-code deweloperem, czy w ogóle są jakieś role, jak możemy podzielić ten rynek, jakie stoją wyzwania przed tymi ludźmi, różnice między tymi rolami oraz czym tak naprawdę się zajmują, jaką wiedzę powinni mieć. Na koniec powiemy sobie też trochę o tym, jak w ogóle zacząć przygodę swoją z no-code, od czego zacząć i gdzie szukać wiedzy. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was pomocny. Zapraszam. Dobrze, więc zacznijmy od tego, kim w ogóle jest no-code developer. No-code developer de facto jest po prostu deweloperem, jest programistą, tworzy aplikacje. Tworzy te aplikacje oczywiście w trochę inny sposób niż tradycyjny deweloper, no bo on de facto ich nie programuje. Tak się przynajmniej mówi. No-code, low-code developer. Te role będą ze sobą bardzo zbieżne, no bo wiadomo, że low-code developer będzie gdzieś tam używał małej ilości kodu, no-code developer raczej nie. Taka jest jakby bardzo sztywna definicja, natomiast te dwie role bardzo często się ze sobą przenikają i te platformy no-code, low-code, nazewnictwo też bardzo mocno się tutaj przenika, z tego względu, że na przykład platforma Babel czy platforma Zano, obie te platformy nazywają się platformami no-codowymi, tak, bo pozwalają stworzyć aplikacje bez użycia kodu, ale możemy tam dodawać kod. Mamy możliwość dodania kodu, funkcji, skryptów, elementów i tak dalej za pomocą własnego kodu. No więc znowu, no w tym momencie to jest już rozwiązanie low-code, a nie no-code, no ale mówię, nie będziemy tutaj wchodzić bardzo głęboko i szczegółowo w nomenklaturę, no bo to jest tak jak ze wszystkim. Ta nomenklatura po prostu obecnie się mocno rozjeżdża, nie jest ona nigdy tak, wiecie, stricte pilnowana, czy coś w ten deseń, więc nie ma sensu po prostu tutaj się trzymać jednej nomenklatury. Przeważnie używamy określenia no-code, no bo dużo większą część aplikacji raczej tworzymy po prostu bez użycia kodu, za pomocą integracji czy coś w ten deseń. Więc dlaczego w ogóle wyróżniamy rolę w roli no-code dewelopera? Przynajmniej my to robimy. Wyróżniamy tę rolę ze względu na to, że znowu, tak jak istnieją deweloperzy full stack, frontendowi, backendowi, istnieją deweloperzy PHP, Laravela, Reacta, JavaScriptu, C Sharpa, jak zwał, tych technologii jest mnóstwo, z różnymi nazwami się stykaliśmy i wy zapewnie też. No to tak samo w dziedzinie no-code'u również jesteśmy w stanie wyróżnić różne role ze względu na to, czym de facto się zajmują lub jakie wyzwania przed nimi stoją. I my osobiście wyróżniamy przeważnie dwie role. Dwie role, na które dzielimy tak z bardzo wysokiego poziomu świat no-code deweloperów. Są, tak to nazwijmy sobie w cudzysłowie, no-coderzy profesjonalni i no-coderzy tacy, wiecie, codzienni, tak? Tacy hobbystycznie się tym zajmujący lub zajmujący się tym, powiedzmy, z doskoku. Ci zajmujący się z doskoku, ci codzienni, możemy ich śmiało nazwać citizen developerami. Zaraz Wam wytłumaczę, co dokładnie ta nazwa w sobie niesie, co ona dokładnie oznacza. Ci profesjonalni to są po prostu no-code deweloperzy. Ludzie techniczni, zajmujący się tym na co dzień, zajmujący się tym profesjonalnie. No i przejdźmy sobie właśnie teraz do tych ról. Zacznijmy od citizen developera. Kim w ogóle jest citizen developer, dlaczego mówimy o jakimś wyszczególnieniu i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego mówimy, że zajmują się tym z doskoku albo na co dzień, ale no nieprofesjonalnie. W naszym rozumowaniu citizen developer to osoba na co dzień zajmująca się czymś innym niż programowanie. Na przykład logistyką, na przykład marketingiem, sprzedażą, pracująca po prostu w jakimś takim dziale firmy właśnie marketingowym, logistycznym czy jakimkolwiek innym. Jest to osoba, która na co dzień korzysta z różnych narzędzi, korzysta z różnych technologii.
W przypadku na przykład Office'a czy pakietu Office nazywało się takich użytkowników power userami i to byli ci użytkownicy, którzy tworzyli Excele, na których działała cała firma. Na pewno znacie takie osoby, w każdej firmie większowej taka osoba istnieje, która oczywiście zajmuje się na co dzień marketingiem, czy logistyką, czy czymkolwiek innym, ale to ona stworzyła te wszystkie super Excele, w których uzupełnialiście wszystkie dane, tworzyliście oferty, kalkulowaliście różne rzeczy, prowadziliście sprawozdania, czy cokolwiek innego tam robiliście, to te osoby właśnie tworzyły te Excele. Są to przeważnie takie osoby bardzo mocno techniczne, tak zwani early adopters, czyli adoptujący bardzo szybko nowe technologie, bardzo zajawieni też używaniem nowych technologii czy nowych narzędzi. To te osoby bardzo często też w waszych firmach będą mogły zostać citizen developerami. To znaczy, że będą one mogły się nauczyć no-code'u na takim podstawowym, ogólnym poziomie, który pozwoli im owszem stworzyć jakieś aplikacje, jakieś rozwiązania. Nie w sposób profesjonalny, więc one nie będą rozkminiały, hej, dobra, ale jak tu ułożyć strukturę bazy danych, żeby ona była mega wydajna, czy lepiej tutaj przynieść workflow na backend, czy na frontend, czy zapytanie zrobić taki, czy inny sposób, jaki będzie koszt tego workflow, jak go zoptymalizować, czy możemy to ubrać w funkcję, żeby to było reużywalne? Nie. Te osoby nie będą tego po prostu robiły, bo nie do tego są stworzone. My uważamy, że rola citizen developera w organizacji może być bardzo cenna dla organizacji, ponieważ taka osoba znająca w podstawowym stopniu zagadnienia no-codowe, narzędzia no-codowe jest w stanie zbudować pierwsze prototypy, działające prototypy, czy pierwsze wersje aplikacji, z których będą korzystały działy. Co to znaczy? Aplikacje są lepsze niż Excel. Przeważnie. Pozwalają na więcej automatyzacji, na większą ochronę danych itd., itd. Takie osoby bardzo często będą w waszych organizacjach mogły walidować pomysły. To znaczy, że jeżeli firma albo dany dział w firmie mówi sobie, hej, słuchajcie, mamy tutaj problem X i mamy pomysł na rozwiązanie tego problemu, zbudujmy software. No okej, ma to jakiś sens, może nam to pomóc, no ale zbudowanie software'u to jest 300 tysięcy, 200 tysięcy, 500 tysięcy. Zależy oczywiście, co to za software. Więc no nie mamy takiej pewności, żeby zainwestować takie środki w budowę tego software'u. To w tym momencie, jeżeli macie taką osobę, która de facto jest w stanie budować rozwiązania sama za pomocą no-code'u, to ona jest w stanie zbudować prototyp działający tego rozwiązania, tak? Taki bardzo wczesny, bardzo okrojony, ale kiedy ona już takie rozwiązanie zbuduje, firma zacznie z niego korzystać, zobaczy, że ono przyniosło benefit, zobaczy, że to rozwiązanie przyniosło korzyści, to w tym momencie firma wie, że zainwestowanie tego, żeby zbudować to już w profesjonalny sposób i później rozwijać, wynieść to na zewnątrz do jakiejś agencji no-codowej czy do software house'u, żeby znowu nie wydawać 200, 300, 400, 500 tysięcy, tylko mniej, bardzo taka firma ogranicza po prostu ryzyko wpadki ze swoim pomysłem. Bo w tym momencie ten pomysł jest już zwalidowany, on działa. Trzeba go poprawić, trzeba go ulepszyć, może zbudować od nowa niekiedy i można go rozwijać, bo wiemy, że w tym momencie ma to ekonomiczny sens. Po prostu wiemy, że to się sprawdzi, zwróci, czy pomoże nam zarobić większe pieniądze, czy zautomatyzować po prostu działania w naszej firmie. I oczywiście taka osoba może budować różne rozwiązania. Możemy też po prostu zatrudnić taką osobę bezpośrednio do tego, żeby to po prostu robiła, bo pomoże nam to w automatyzacji, w cyfryzacji po prostu naszego biznesu i pomoże nam mega ograniczyć ryzyko. Oczywiście taka osoba nadal ma wiedzę swoją branżową, więc niekiedy też na jednym z webinarów posługiwaliśmy się takim zwrotem jak domain no-coder, czyli ten programista no-code ma też jakąś swoją domenę, którą zajmuje się na co dzień, właśnie pod tytułem na przykład marketing, logistyka czy cokolwiek innego, pracuje z tymi ludźmi w tym dziale, on rozumie świetnie tą branżę, on rozumie świetnie ten dział, tą swoją domenę, którą się zajmuje, nadal w niej pracuje, ale jest przy okazji w stanie właśnie zbudować te rozwiązania, zwalidować je, udowodnić, że one po prostu mają jakiś sens i warto w nie zainwestować. Więc tym jest właśnie rola citizen developera, takiego power usera w firmie,
który ma wiedzę z danej dziedziny, nie jest super programistą, nie musi być super programistą i nie chce być super programistą, po prostu chce robić fajne rzeczy, udowadniać ich wartość i tak dalej, i tak dalej. Bardzo myślę, że w nadchodzących latach takie role, tak samo jak prompt inżynier, czy tego typu role, będą po prostu w organizacjach bardzo rosły na znaczeniu, będą coraz bardziej doceniane, zauważane, w ogóle takie role zaczną w organizacjach powstawać, bo będzie to miało po prostu ekonomiczny sens. Więc tak bym zamknął w klamrę tutaj tym zdaniem to, kim jest Citizen Developer. No i z drugiej strony właśnie drugą rolę, którą mamy, no jest ten no-code developer, czyli ten profesjonalny deweloper, który potrafi tworzyć aplikacje w no-codzie. Ma rozległą wiedzę na temat API, na temat architektury aplikacji, na temat infrastruktury, czym są, wiecie, różne zagadnienia dotyczące infrastruktury, czym są serwery, jak funkcjonują, jak działa cały hosting, jak podłączać ze sobą różne integracje, jak napisać kawałki kodu, to jest zwykły, regularny deweloper. Więc dlaczego nazywamy go no-code deweloperem? Dlatego, że taka osoba zna bardzo dobrze narzędzia no-codowe, że jest w stanie budować w nich bardzo wydajne rozwiązania. Rozwiązania, które się skalują, rozwiązania, które rozwiązują problemy, rozwiązania, które rozwiązują masło maślane. Jest to po prostu deweloper, który zdecydował, że on nie chce, wiecie, pisać non-stop linijek kodu, powtarzalnych rzeczy robić, tylko chce dużą część pracy swojej zautomatyzować, ma rozległą wiedzę, więc chce ją wykorzystać bardziej od strony biznesowo-technologicznej, czyli on chce pomagać klientom myśleć nad tym, jak dane rozwiązanie powinno funkcjonować, żeby mega realizowało swoje zadania czy cele biznesowe. Więc on bardziej się wtedy ma możliwość zastanawiania nad tym, mamy takie wyzwanie przed sobą, czy mój klient ma takie wyzwanie przed sobą, jak możemy zbudować całą tą architekturę aplikacji, jak możemy zbudować całą tą aplikację, żeby ona w super sposób działała. Wtedy nie ma już tak dużo czasu poświęcanego na programowanie samo w sobie. Można więcej czasu poświęcić na to, jak właśnie wesprzeć biznes, co jest dodatkowa wartość. To jest tak zwane added value, tak? To jest nasze added value, które no-code deweloperzy mogą dawać swoim klientom. Nie muszą, bo też nie każdy musi mieć taki dryk i chce mieć taki dryk, może chcieć się skupić na budowaniu super rozwiązań, na wchodzeniu bardzo szczegółowo, bardzo głęboko w te platformy no-codowe, jak tam budować jeszcze lepsze rozwiązania, bo wbrew pozorom budowa skalowalnego, świetnego rozwiązania to nie jest też coś takiego. Byle jakie rozwiązanie można zbudować w ten sposób, ale kiedy chcemy już mówić o profesjonalnym, skalowalnym rozwiązaniu, to nadal trzeba przemyśleć takie tematy jak baza danych, jak będą działały workflowy, jaki będzie najmniejszy koszt workflowów i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to osoba, która ma tą całą wiedzę technologiczną, potrafi też programować w jakimś języku, najczęściej JavaScriptie, czy Pythonie, czy w czymś innym, żeby po prostu móc też budować integrację do tych platform, móc w łatwy sposób integrować to z innymi rozwiązaniami, czy wiedzieć po prostu, jak właśnie się w ogóle buduje aplikacje, które wykorzystują wiele integracji, jak bramki płatnicze, jak budowanie różnych reklam w aplikacjach mobilnych, czy multum innych tematów po prostu, które z punktu widzenia są bardzo istotne. Jak po prostu integrować ze sobą różne środowiska, różne rozwiązania w jedną aplikację, która rozwiązuje nasz problem, dostarcza super wartość i działa w super sposób, nawet przy kilkuset tysiącach użytkowników. To jest profesjonalny no-code developer. No ale tutaj znowu, tak samo jak w tym tradycyjnym podejściu, w tym tradycyjnym świecie programistów, możemy tą rolę sobie znowu rozdzielić. I tak jak mówiłem, oczywiście gigantyczną wartością dodaną tych no-code deweloperów, którzy też mają bardziej biznesowe podejście, rozumieją biznes klienta, może być to, że oni nie będą tylko i wyłącznie skupiali się na tym, jak to zaprogramować i muszę tutaj napisać dużo linijek, więc w tym muszę się zmieścić czasowo, tylko są w stanie też klientowi doradzić. No ale znowu, te wszystkie role mogą być podzielone, bo platformy no-codowe również się dzielą na różne platformy przeznaczone do różnych zadań. I mamy na przykład Babbla, który jest taką platformą all-in-one, gdzie mamy i backend, i frontend. Możemy zbudować sobie całe rozwiązanie na tej platformie, całą aplikację webową. Możemy zbudować sam backend, który będziemy gdzieś na zewnątrz wypuszczali, żeby go z czymś zintegrować. No i możemy zbudować sobie sam frontend, który też będzie korzystał z jakiegoś innego backendu.
Mamy platformę Zano, która służy tylko i wyłącznie do budowy backendu, przepraszam, pomyliłem się, do budowy backendu służy Zano. Więc tam możemy budować tylko i wyłącznie backend, więc tam deweloperzy backendowi będą się czuli jak ryba w wodzie po prostu, bo będą mogli budować cache, redisy, opierać to wszystko na dockerach, kubernetesach, budować gigantyczne funkcje, rozdzielać je, integrować z różnymi rozwiązaniami, no po prostu będą mogli zbudować super wydajny backend. Mamy również Webflow, które pozwala nam budować super performatywny frontend, dodawać tam kod, łączyć to z jakimś backendem. No i mamy na przykład właśnie platformę Flutterflow, czyli platformę do budowy po prostu rozwiązań natywnych, mobilnych, no, które siłą rzeczy muszą korzystać z jakiegoś backendu. Więc znowu, tak jak w tradycyjnym podejściu, możemy mieć no-code deweloperów, którzy są full stackami, czyli właśnie ogarniają Babel, ogarniają Webflow, ogarniają Zano, wiedzą jak ze sobą integrować te rozwiązania, jak z nich korzystać, albo ogarniają po prostu Babla, bo Babel to jest właśnie taki full stack. Możemy mieć po prostu deweloperów frontendowych, czyli takich, którzy po prostu świetnie na wylot znają Webflow, wiedzą co tam można zrobić, potrafią budować świetny, wydajny frontend i będą nawet wycinali czcionki do tego, żeby one były lżejsze, czy zestawy fontów do tego, żeby one były lżejsze, żeby ten performance był na mega wysokim poziomie. Będą tam oczywiście też se grzebali w kodzie, w JavaScriptie, w innych rzeczach. No i mamy oczywiście backend deweloperów, czyli właśnie te osoby, które budują sam backend i tylko i wyłącznie na tym się będą skupiały. No to jak widzicie znowu, tutaj mamy ten podział, który jest bardzo szeroki, jednocześnie bardzo wąski, bo w zależności od tego, co będziemy chcieli i kim ta osoba będzie chciała być, no to może wchodzić sobie tutaj w różne role, czyli może być też takim konsultantem, który będzie pomagał na przykład klientom, będzie też w stanie budować rozwiązania, no i będziemy mieli też tych takich programistów właśnie, o których sobie przed sekundą wspomnieliśmy, którzy będą po prostu wchodzili w to wszystko głębiej. Więc wiemy już jakie są role, że mamy citizen developera, mamy no-code developera, że te role znowu mogą się gdzieś tam różnić. Wiemy jakie są ich zadania, jakie wyzwania przed nimi stoją, jak one mogą wspomagać firmy, czy klientów, czy działać wewnętrznie. Więc teraz zadajmy sobie pytanie, jak w ogóle zacząć naukę no-code'u. Od czego można zacząć, gdzie szukać w ogóle tej wiedzy? W polskim internecie zaczyna pojawiać się tego coraz więcej, różnorakich materiałów dotyczących tego, jak właśnie zostać no-code deweloperem, jakie platformy mamy, etc., etc. Mamy naszą grupę na Facebooku No-Code Polska, gdzie toczą się dyskusje na temat właśnie, no jest po prostu wymiana wiedzy na temat no-code'u. Mamy akademię naszą up2you.pl, na której znajdziecie darmowy 3-godzinny kurs na temat Babla, więc będziecie mogli zobaczyć, jak rozpocząć swoją przygodę z Bablem. No i oczywiście mamy też YouTube'a, gdzie mamy mnóstwo anglojęzycznych materiałów na temat różnych platform, o których już wspomniałem. Na temat właśnie Fluttera, Flutterflow, Webflow, Zano czy Babla. Zano, Babel oraz Flutterflow i Webflow, każdy z tych rozwiązań ma również swoją akademię, swój uniwersytet, dostępne za darmo, gdzie możecie po prostu przejść też ich szkolenia pokazujące, onboardujące Was do tych rozwiązań, gdzie pokazują właśnie krok po kroku, jak zacząć pracę z tym rozwiązaniem, jak zacząć z niego korzystać i jakie ważne aspekty należy brać pod uwagę. Bo musicie wiedzieć, że każda z tych platform również ma swoje pewne niuanse, o których warto wiedzieć, które warto brać pod uwagę wtedy, kiedy budujemy te aplikacje, o których niekoniecznie każdy będzie pamiętał i nie każdy będzie wiedział. Na temat Babla istnieją również dwie świetne książki napisane przez Petera Amelię. Jedna nazywa się The Ultimate Guide to Babel Performance oraz druga The Ultimate Guide to Babel Security. Są to dwie świetne pozycje do nauki tego, jak budować skalowalne rozwiązania w Bablu oraz bezpieczne rozwiązania w Bablu. To jest kolejne świetne źródło wiedzy oraz oczywiście dokumentacja. Nic natomiast według mnie nie zastąpi po prostu startu z akademią, jakąś, która nas prowadzi za rękę zgodnie z tym, czego powinniśmy się nauczyć. Oczywiście możemy też zacząć po prostu klikać sami.
Więc najlepiej po prostu zarejestrować się na jakiejś platformie, odpalić jej akademię zgodnie z naszymi preferencjami, czy chcemy budować full stack, czy chcemy być backendowcem, czy frontendowcem, czy chcemy budować rozwiązania natywne, mobilne. Mamy tutaj naprawdę bardzo wiele dróg i w internecie jest naprawdę bardzo, bardzo dużo materiałów dotyczących właśnie tego, jak możemy się nauczyć głównie anglojęzycznych, ale tak jak mówię, te polskojęzyczne również zaczynają się pojawiać i jest ich coraz więcej. Więc mam nadzieję, że w tym materiale udało mi się opowiedzieć trochę o tym, jak wyglądają te role, czym się różnią i że no-code developer to tak naprawdę nie jest ktoś, kto nie ma żadnej wiedzy technologicznej, nie wie jak budować rozwiązania, bo bardzo często, nawet powiedziałbym w 95% pracują u nas ludzie, którzy byli deweloperami przez całe swoje życie, kończyli szkoły informatyczne, robili kursy, pracowali w innych software house'ach jako właśnie programiści. Zdecydowali się na no-code z tego względu, że po prostu to optymalizuje pracę i pozwala się jeszcze lepiej rozwijać z tego względu, że wtedy skupiamy się na dewelopowaniu naprawdę rzeczy jeszcze nieodgadnionych czy bardzo ciekawych, a nie na po raz setnym dewelopowaniu panelu logowania. Mam nadzieję, że materiał był dla Was ciekawy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. To tyle ode mnie na dziś. Do zobaczenia.